Ja tak wyglądam, jak przekraczam granice afrykańskie. Jak chcesz podróżować do Hiszpanii, Francji, Niemiec, witamy Państwa bardzo serdecznie. Czarinka, Czarinka Gańska, piękna. Otwiera odcinek numer 2 z Gany. I wy sobie myślicie tak: no co myszko, co myszko? Tak, kierownik przyjechał do Gany, poduszkiem by podrapał? Podrapałby. Ale jeszcze Czarinek Gańskich nie ogarnął kierownik dostatecznie. Czarinka całuje i pozdrawia serdecznie, a odpoczywa sobie. Jeszcze ogród pokażę, no tutaj sąsiada brata, kuzyna, majstra. Papaja świetna na wszystko, a zwłaszcza na jelitka, a zwłaszcza na pasożyty, zwłaszcza pestki papai warto jeść, ale nie jedz za dużo, bo tam siarki trochę jest, więc jak przeżresz za dużo, no to możesz się zatruć. Tu też jest papaja, ale zielona, tam już tak bardziej koloru nabiera. Bananowce, proszę bardzo, ale widać obczyszczone. Co tu jeszcze? Coś, co moglibyście zjeść. Nic takiego, co moglibyście jeszcze zjeść. Głównie bananowce i papaje. Szanowni Państwo, gdyby ktoś się zastanawiał, czy w kontynuacji afrykańskiej szefowa jeszcze żyje, szefowa ma się dobrze i je ananaski. Tak, że mam granie ananasową dietę. Ananasowa dieta, bo ta ananasowa dieta to było dla mnie duże zaskoczenie. Tak tanie ananasy, tak tanie owoce. Ja tutaj wychodzę za kiść bananów płacić około 3 zł, a tu szefowa mówi nie, kierowniku, tutaj będzie zapłacona złotówka. No i ja mówię, w to graj szefowo, w to graj, takie zmiany to ja kocham, to ja lubię, całym sercem nigdy nie zgubię. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej i lecimy z kolejnym odcinkiem z Gany. Serwis photo video for you, my friend. Agia shots. You can come and you can print, my friend. Drone service also, my friend. To jest nasza rezydencja. Idziemy negocjować. Idziemy bić cenę. Gdzie? Oj, maleńki, ty największy, ty nasz gański, ty wariacie. No chodź do nas, do widzów, przywitaj się, poliżesz kamerkę chociaż troszkę. Chodź, myszko, chodź do wujka. Jaki ty maluńki. Kotku. Taki maluńki, a taki dorosły. No, mały, duży, ale nie średni. Jak lisak. Czarinka. Proszę pogłaskać przy okazji swoje czarynki i pulpety. Apeluję. To już podchodzi pod włamanie. Turystów tutaj na pewno dawno nie było. Na bank. Ty, zobaczcie. Jaka komedia. Gańska telenowela taka. Trochę powiedziałbym jak Świat według kiepskich. Ja tak wyglądam, jak przekraczam granice afrykańskie. Słuchajcie, jesteśmy teraz na wyjściu. Ogólnie ogarnęliśmy hotelik, ale minus jest taki, że internetu tam nie ma. No ale dobra. Ale hotelik jest. Później wam pokażę, jak mniej więcej wygląda. C180 Esprit Mercedes. Zobaczcie, jaki ładny stan. Kurczę, że on tutaj w takim stanie dojechał, to ja jestem w ogóle pod dużym wrażeniem. To jest, wiecie, to jest maszyna taka nie do zajechania. W sensie do zajechania, ale awaryjność jest naprawdę bardzo, bardzo niska. No i oczywiście tablica dziękuję Jezu, plus 4 do szybkości i plus 60 do tego, że rzadziej będzie się psuć. Klaps. Co nas poirytowało w hotelu? W hotelu za pierwszym razem, jak wzięliśmy sobie coś do picia. Piwo. Piwo wzięliśmy sobie do picia. Orła.
orła. A Hania do mnie mówi, ty Tomek, mogliby takie sprzedawać w Polsce. Ja mówię, no Hania, ale przecież to symbol narodowy Trochę na nieładnie. browarze. No dobra. A żuberka ale dalej, mamy. ale dalej. Więc pan nam nie wydał jednego cedi. Co prawda jest to mało. nie jest dużo pieniędzy, ale jednakże nie wydał. Pani od ananasa też chciała mnie naciąć. Ale zobacz, że on tak jakby nie wydał i tak jakby uznał, że to jest po prostu już, wiesz, okej, no i dobra, To jest przymknęliśmy okej. oko. I później tak samo było z 2 cedi, ale moja teoria jest taka, że oni na tyle nie szanują pieniędzy, że sami między sobą również się tak zachowują. Dlatego, że dla nich tam ma 5, nie ma 5, dziś wypije wodę, jutro nie wypije wody, bez różnicy. Oni po prostu nie zarządzają pieniędzmi. Ale zobacz, jak zapłaciłem 150, miał wydać 10 i już nie wydał. No strasznie się minął. Pomimo, że ja poprosiłem go raz, a później ty 2 razy. I niestety schemat, który został rozpoczęty przy okazji nieoddania jednego cedi, przełożył się już na kolejne, na 2 i na 10. Już zobaczył, że my się nie domagamy, więc już poszedł w to po prostu, wiecie, w ciemno. Nie podoba mi się to. Wiecie, że kierownik jest w stanie zostawić trochę pieniądza uczciwym ludziom, ale nie lubi ludzi, którzy naciągają tak bezmyślnie, znaczy zmyślnie, którzy patrzą 3 razy gościa, mówisz gościowi, że dostałeś 150 i powinieneś wydać 10, a on przez 2 godziny tego nie robi, licząc, że zapomnisz albo że zostawisz mu to. Nie podoba mi się takie podejście i ja uważam, że my, osoby podróżujące, powinniśmy takie zachowania tępić. To poznaje, a łatwo poznać po kwiatach. Drzewo. Drzewo tekowe. Kurde, jak jaszczurka skoczyła. Drzewo tekowe, moi drodzy. Przestraszyłeś tutaj. Tak, przestraszyłem, ale proszę zobaczyć, jakie duże. To drzewo może mieć z około 80 lat, moi drodzy. No ale trzymają, tak jak pokazałem we wcześniejszym odcinku z Wybrzeża Kości Słoniowej, jak transportowali drzewo tekowe, to było takie ogromne. Wręcz po prostu nie wiem ile tam, może 1,5 metra może w obwodzie było, może z 2 metry nawet. Takie ogromne kloce. Sytuacja taka, że koleżka nam podpowiedział, żeby tutaj przyjść, zjeść dobre jedzonko. No więc idziemy, no. Przyznam szczerze, że Afryka Zachodnia jest mało znana i mało jest informacji o miejscówkach ciekawych tutaj, więc wszystko to, co oglądacie na odcinkach, to jest praktycznie, wiecie, odkryte przez pryzmat lokalny, bo to oni podpowiadają nam. Jollof. Tak, ryż z pomidorkami, z jakimś tutaj sosidłem, jajko polane ketchupem w obecności sałaty i kurczak. Takie jedzonko kosztuje 25 cedi gańskich, czyli około 9 zł. Dobrze wygląda względem tego, co było na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Wygląda naprawdę dużo lepiej. Dużo lepiej, jest bardziej takie, powiedziałbym, bogatsze. Tak. Niam. Urozmaicone. Po pierwsze miałoby nie być ostre, a jest ostre. Po drugie miał być kurczak i tego nie zauważyłem, a jest ryba. Może więcej miała, po prostu dowoliła ryba. Ja już nie mogę na rybę patrzeć. Prawda? No, jadłeś ryż? Jest Ostry. ostry. Byliście kiedyś w chlewie? W chlewie dostosowanym do restauracji to są miejsce, w sensie to są punkty charakterystyczne dla chlewa i zobaczcie, jak ciekawie konstrukcyjnie to rozwiązane, bo tutaj Hania mówi, że takie sekcje w ogóle, wiecie, porobili, ale prawda jest taka, że to są sekcje, powiedziałbym, chlewne. Tak to wygląda. Zwierzęta przestało się prawdopodobnie opłacać, trzymać, no to przekształciło się to w restaurant. No i muzyczka, no bawią się, bawią. Drużyna pokazuje wam, jak wygląda pokoik. 140 cedi, około 50 zł. Proszę zobaczyć. Telewizorek, którego nie oglądamy. Szafa, w której trzymamy plecaki. Oczywiście klimatyzacja musi być, kiedy na zewnątrz jest około 40. Wiatraczek też fajnie w ogóle chłodzi. Rozgania po pokoju to zimne powietrze. Szefowa, która czyta sobie Kindle. Co czytasz w ogóle? Chyba 21 lekcji na XXI wiek. O, tak. Łazienkę mamy i prysznic tutaj za drzwiami. I dzięki temu faktowi pokój jest po prostu tańszy. Tymczasem dobrej nocy. Ja się zawijam spać. Za chwilkę się słyszymy. Dobrej nocy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie, noc była krótka, trwała dosłownie 2 sekundy. A teraz mamy śniadanko i pokażę Wam, co dostaliśmy na śniadanko, za które de facto chcieli nas trochę wkręcić, bo powiedzieli tak: jeżeli macie pokój dwuosobowy, to śniadanie jest tylko jedno. Jeden pokój, jedno śniadanie. No ale jak może być jeden pokój, jedno śniadanie, kiedy są tam 2 osoby? Nie ma to sensu, nie ma to logiki. I szefowa wtedy wpada z tymi szponami i zjada ich po prostu na argumenty. No i wtedy oni przynoszą śniadanie, ale niestety śniadanie nie jest śniadaniem mistrzów, bo jest takie kakałko, które jest marketingowo dobrze zrobione. Energia, napój energetyczny, taki dla dzieci. Śmietanka skondensowana do herbaty. To jest do herbaty. Tea cream. Oczywiście jesteśmy w kolonii brytyjskiej, więc tego typu zabiegi są jak najbardziej normalne. No i tutaj zobaczcie, chleb tostowy taki, no i połowa omleta. Jajka, ze względu na to, że nie chcieli nam dać 1-2 śniadań, więc podzielili, co się dało. Chleba się nie dało, bo byłoby widać. No, więc taka sytuacja. Tutaj trzeba mieć cały czas rękę na pulsie. Hania już mi tutaj zdradziła z rana, że już się denerwuje. Już mnie wkurzają, zdecydowanie. Bo rozumiem ich i to chyba jest gorsze. Jak na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie rozumiałam, to było lepiej. No właśnie, ale czy uważasz, że trzeba być do nich, że krzykiem wjedziesz, że zrozumieją? No tak wczoraj mi się udało, ale tak stanowczość na pewno przyspiesza akcję. Stanowczość i taka pewność siebie, nie? Mhm. Muszą wiedzieć, kto tu rządzi ze śniadaniem. Dokładnie, nie było argumentów, od razu były 2. Prawie płacz był z drugiej strony. Już przepraszali, praktycznie wiecie jak jest. Ona się nie cyka. To jest po prostu walka. Ale ja tam nie chcę już iść na zewnątrz, tam jest 40 stopni. Tomasz, idziemy, zobacz jakie piękne słoneczko już wyszło. Ale to słoneczko co innego znaczy w Polsce, a co innego w Afryce. Życie w świecie, gdzie na posesji musisz mieć taki drut kolczasty, to trochę takie, powiedziałbym, nieprzyjemne. No bo faktycznie oni tego drutu kolczastego nie robią, bo to jest fancy, że to jest, wiecie, popularne, modne, tylko oni go robią z premedytacją, no. Po prostu chcą podnieść swój poziom bezpieczeństwa i do tego jeszcze jest pod napięciem. Czyli widzicie jaka sytuacja. A z drugiej strony sąsiad ma wywalone. Najwyżej to papaję skroją. Tam za winklem czarinka wybiegła. Szanowni Państwo, czy widzicie tą piękną drogę, która idzie przez burz? Tutaj to jest wylotówka nasza. Na dzisiaj 100 km. No zobaczymy, ile się uda zrobić. Temperatura nie rozpieszcza. Taką chatę w Polsce to pewnie trzeba było z 600 000, żeby wybudować. Tak strzelam, nie? Wyremontować w miarę okna do stanu zamkniętego deweloperskiego. No tutaj, moi drodzy, można by było takie coś postawić. Oczywiście myślę, że za 1/3 ceny, za 200 000, 250 też do deweloperskiego zamkniętego. Tylko tutaj będzie to budowane z 3 lata. W Polsce będzie budowane, załóżmy, 1,5 roku. Ale na wszystko jest sposób. Jeżeli w Afryce trzymasz nad pracownikami bata, przysłowiowego, ale i dosłownego, Paweł, to się szybko wszystko robi, jak w Europie prawie. Tylko trzeba cały czas pilnować i trzymać bata. Innego wyjścia nie ma. Biorąc pod uwagę, że Ghana liczy 31 milionów mieszkańców i nikt nie chce nas podrzucić 10 km, to jest naprawdę zastanawiające. W asyście naszego kolegi Pawła, który stoi za nami, którego poznaliśmy w odcinku 744, nasz kolega z gimnazjum asekuruje nas po to, aby nie stała nam się krzywda. Obserwuje również wzrokowo nasze plecaki, aby ktoś, kto będzie je zabierał, odstąpił mu 20%. Więc jest jak najbardziej bardzo źle. Hania? Nie mogę się wypowiedzieć, bo dramatyzujesz. Dramat, teatr i to wszystko w jednym. Gdańska opera mydlana. Postawiłem tak plecak, że jakby jakiś delikwent jechał motorem, no to mógłby po prostu chwycić ten plecak i sobie pojechać dalej. Ale wtedy ja bym musiał mu przyciąć łapę.
za takie zachowanie. A i tutaj ktoś powie, o kierowniku, śmiechy, śmiechy. Ale wiecie, śmiechem, żartem, ale za złodziejstwo tutaj jeszcze do niedawna to ciachali kończyny. To mi ukradł mango wczoraj. Gdzie mango? Nie biorę ryby. Nie wiem, czy wiecie, że duża większość ludzi w małych miasteczkach i na wioskach uważa, że kierownik jest Chińczykiem. Naprawdę to jest ciężko w ogóle i to nie jest pierwszy przypadek, który mieliśmy 5 minut temu. No i gość do mnie krzyczy, do nas krzyczy ni hao, czyli po chińsku. Paweł, czyli po chińsku. Dzień dobry. A my do niego ni hao. I Paweł mówi do kolegi Jarka, mówi, zobacz Chińczycy. Ale to śmieszne, nie? Po 40 minutach podwiózł nas Chińczyk w asyście Gańczyka. Proszę. Nie mówcie mi, że wam nie pokazuję pantofelków, drogie panie. Ładne pantofelki. Malkia. Taka marka. Tutaj sobie inne pantofelki. Może jakieś siedzonko na ulicy. Wszystko jest, czego potrzebujesz. Syzyfowa praca w pracy miotłą. Bo tutaj możesz miotać i zawsze będzie niewymiotane. Kiedy długo podróżujesz, włos się mierzwi. Tutaj można sobie, wiecie, przyjechać taki kolor zrobić. Może ja takie czerwone powinienem sobie taką czerwoną brudkę zrobić. Co to jest, ty? We eat this already. Yeah. To jest taka papka. Papka. We know already. We eat it. O kurde. Słodka papka, to chyba z banana platano. Powiem wam coś, czego nie mówiłem jeszcze nigdy wcześniej. Te woreczki, ta woda w woreczkach. Wyobraźcie sobie, że jak ona stoi na słońcu, to tak jakby ta woda przesiąka tym zapachem tego plastiku i ostatnio kupiliśmy u babki taką śmierdzącą wodę, że normalnie trzeba było wyrzucić, bo normalnie nie dało się pić. Tragedia totalna. Woda zatankowana z lodówy z tych woreczków, bo taniej, ekonomicznie się opłaca napełniać już zużytą butelkę niż kupować kolejną butelkową. Ale szefowa kroi. Wyobraźcie sobie, że ten tasak, ta maczetka jest super ostra, ale jak szefowa na wizji mi owali sobie palce, to ja będę miał ją na sumieniu. Jest. Nie no, mistrzostwo świata. Powiedzcie mi, że tego w liceum uczą. Tego nie uczą w liceum. Tego uczą w życie, to jest samo życie. A taki kokos to jest jeszcze taki niedojrzały kokos i ta woda jest najsmaczniejsza, bo nie jest taka słodka. A i ciągnij z rury. Nie, no i ten Niesior. Zassała się jak szalona. Ale nawalone, ty. Szefowa chyba dolewała tam, nie wiem, ale jest tyle nawalone. A w Ganie trzeba siorbać, bo ten, kto nie siorbie kokosa, ten smaku kokosa nie zna, żeby była jasność. Pozdrawiam widzów. Nawet z apteki przyjechali na kokosa. Nioch. Hajs 5 kosztuje. 5 cedi. 5 cedi to jest jakaś abstrakcyjna kwota. Szefowa 2 ciosy i otworzone. Thank you. Mistrzostwo. Patrzcie teraz na to. Zrobię z tego łyżeczkę. Łyżeczkę. Ja cię. Mistrzostwo. Ja nie mam pytań. Dla mnie ta pani maturę już zdała. Ja. Klasa. Zakochałem się. Wow. Gdyby Hani nie było, to już bym miał żonę. Taka pani, która ci robi taką łyżeczkę. Skarb. Merci. Thank you. Wow. Dobrze, że Hania tego nie słyszała. Siema Bobo. Wylotówka. Specjalne miejsce do siedzenia dla podróżnych takich jak my. Czy to nie jest przypadkiem troszkę przerost formy nad treścią?
tego, co miało być. Ta ławka wygląda niczym leżanka, ale wciąż zachowuje wartości ławki. Jak się klepnę, o kurde, jaka stabilna! Człowieku! Elegancko taka sobie siedzisz, to łapiesz w stopę. Dlaczego z szefową dobrze jest podróżować? Bo raz szefowa łapie, a raz kierownik łapie. Podział obowiązków równomiernie rozłożony, niczym masa kakaowo-orzechowa na torcie. Prawda rzeczywista jest taka, że Hania lepiej sobie radzi beze mnie. Patrzcie na to, ja was zaskoczę, bo ja od tego jestem. Jak chcesz podróżować do Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii z gańskim paszportem w jeden dzień, załatwimy ci to. Dzwońcie. Ale patrzcie teraz na to. Chcesz podróżować do Nikaraguły, Meksyko i USA, Kanada. Taka może droga jest, chyba taka widocznie droga musi być, że z Nikaragui do Meksyku i później USA i Kanada. Jeden dzień załatwią nasi przyjaciele. Wszystko jest jak trzeba. Tutaj. Jak ktoś zmarł, to też dają plakat. Plakat ze względu na szacunek. Plakat, bo się zasłużył. Plakat chwały. I czasami te plakaty są tak duże, że normalnie nie sposób ominąć. Tutaj szefowa, 98 lat, przysłużyła się, widać, lokalnemu kościołowi. A tutaj co tam, Haneczka, jest? Tutaj mamy szkołę dla dziewczyn i mamy nawet program. Oczywiście zajęcia artystyczne, agriculture, czyli pewnie jakieś zbieranie tych, farma. Nauka. Ale to mi się najbardziej home science bardzo mi się podoba. Home science. Home science, a nie human science. Pomyłka. Toż to wiedza o sprzątaniu. Wiedza o chacie. Jak prać dobrze. Uczą. Dobra szkoła. Trzeba wyslać. To co, pojedzie na wakajki? Hanula? To masz. Bo widzowie są po drugiej stronie, a ty jak wyłączymy kamerę, jesteś wciąż ze mną. I będzie znowu płacz? Twój? No właśnie. Ona dobrze mówi. Dobra. Wariaty. Widzicie? Na rondzie szefowa, która sobie niesie coś w koszyku. Mordo uśmiech. De Yankees. De Yankees to nic innego jak nasi koledzy zza oceanu, Amerykanie. Tylko Bóg nas uratuje. Tylko Bóg nas uratuje. Błogosławieństwo Boże. Trzymaj się, mordo. Cały czas ktoś chce nas podwieźć. Tylko cały czas nikt nie chce nas podwieźć na dłuższy dystans autostopem. Tylko wszyscy z taksówkami. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, że mógłbym podróżować, wiecie co, przez cały świat taksówką. To by było wspieranie lokalnych, ale z drugiej strony ile frustracji, bo za każdym razem przy taksówce musiałbym negocjować cenę, żeby nie wyjść jak tak zwany Zabłocki na mydle. Życie jak w Madrycie. Uwaga, proszę oglądać życie. Tak, tutaj mamy dworzec autobusowy. Tutaj moi drodzy, Chińczycy przejmują rynek. I tak, z jednej strony ktoś powie, że dobrze, bo dobra są, ale z drugiej strony, gdyby oni wytworzyli te dobra i sprzedawali, załóżmy po 10 dolców coś, to by było trochę lepiej. Bo tutaj jest tak, że jak Chińczyk wchodzi na rynek, no to on zamiast za 10, to tak pokazuję wam, żebyście zrozumieli, o co chodzi. To Chińczyk sprzedaje za 3. No to od kogo kupią ludzie? Od Chińczyka. Dlatego też Afrykę tak bardzo ta chińszczyzna zalewa. No. I to jest niebezpieczeństwo. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Paweł, no kurde. Co ty tam sadziłeś? Kawałek puszki od śmietany? Że tak pierdzi?
Proszę bardzo, używane zabawki, nie tylko używane. To mi się podoba, że nie tylko taki nacisk na kupuj nowe, ale również na używane. No niestety u nas to już nie przejdzie w takim wymiarze jak jest tutaj, ponieważ mamy ogólny dobrobyt. Ty, tutaj się dzieje. No dzięki. Tutaj się po prostu dzieje. Ktoś by zapytał kierowniku, a czego ty tak łazisz cały czas ulicą? Bo chodniki krzywe i dziurawe. To żebyście wiedzieli. O kurde. Hello bro. Szanowni Państwo, ja wiem, że chcielibyście podróżować z kierownikiem i z szefową jeszcze dłużej, żeby ten odcinek trwał. Niemniej jednak niestety musimy zakończyć. Po to, żeby stworzyć kolejny odcinek, na który Was serdecznie zapraszam. Moi drodzy, tymczasem pozdrawiamy serdecznie z Gany. Łapeczka, komentarz i oczywiście subskrypcja. Dlaczego subskrypcja? Ponieważ jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy odcinek, albo informacja, że kierownik będzie robić transmisję na żywo. Więc warto zasubskrybować. Tymczasem pozdrawiam. Melduję, że Hania wciąż żywa, ale jesteśmy na etapie bardzo ciężkiego poszukiwania jedzenia. I to nie jest takie proste, bo tutaj Nie ma. się nie stołują w restauracjach. Więc trzymajcie kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o śladzie węglowym i również o pogłaskaniu czarków i pulpetów. Czarek to pies, pulpet to kot. I głaskamy tak. Razem z sierścią, nie pod sierść, bo wiecie, że one nie lubią. Z sierścią i pod łóżkiem. Wszystkiego dobrego, czołem!